Koniec grudnia i początek stycznia zwłaszcza sprzyja postanowieniom noworocznym. No i co robimy? Rzucamy się, mówimy, przebiegnę maraton, schudnę 30 kg, wszystkie zęby sobie zrobię na nowo i tak dalej. No i co? No i wytrzymujemy 2 dni i koniec, kiła mogiła, kończy się, wszystkie postanowienia noworoczne lądują do kosza. No to może zrobić coś, co jest realne do spełnienia? No, weźmy chociażby takie papierosy. Otóż Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że 1,3 mld ludzi jest uzależnionych od tytoniu, czyli to są po prostu palacze. I teraz można sobie wyobrazić, ile produkują niedopałków. Aż 65% niedopałków papierosowych nie trafia do popielniczek czy do kosza, ale prosto do środowiska. Jest rzucany byle gdzie, nad wodę, do piasku na plaży, gdziekolwiek. Okazuje się, że w tych oto niedopałkach jest mnóstwo mikroplastiku. Słuchajcie, duńscy naukowcy we współpracy z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną zrobili niesamowite badania. Otóż przebadali próbki na zawartość mikroplastiku, śniegu, wód opadowych, wód, które ściekają z parkingów, z autostrad, wokół naszych domów. To były gigantyczne międzynarodowe badania. Więc dziś, między innymi o tych niedopałkach papierosów, porozmawiam z Moniką Piotrowską-Szypryd z Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej, która wie wszystko o tych niesamowitych badaniach. Moniko, czy to prawda, że w niedopałkach papierosów mamy mnóstwo mikroplastiku? Tak, niedopałki zawierają octan celulozy. Jest to tworzywo sztuczne, wykorzystywane do produkcji właśnie filtrów papierosowych. Dlatego jeśli mowa o postanowieniach, to jeśli komuś zależy nie tylko na zdrowiu, ale również na środowisku, to myślę, że ten argument jest dobrym powodem, żeby zrezygnować z palenia papierosów. Wspomniałaś o projekcie międzynarodowym pod nazwą Fun Plastic Sea. Badaliśmy różne elementy środowiska, wody opadowe, wodę pitną, ścieki, również śnieg na przykład. No i badania pokazały, że ten octan celulozy to nie jest jedyne tworzywo. Mamy do czynienia w zasadzie we wszystkich elementach środowiska z różnego rodzaju mikroplastikami, z różnych tworzyw sztucznych. Analizy prowadzone w projekcie były przez naszego duńskiego partnera, Uniwersytet w Aalborgu. I tak jak powiedziałam, no, badania potwierdziły obecność mikroplastiku, natomiast dominujący był mikroplastik z polipropylenu i z poliestru, natomiast octan celulozy w bardzo dużej ilości wystąpił w wodach opadowych i to potwierdza, że niestety palacze pozbywają się pozostałości po papierosach, no niekoniecznie we właściwy sposób. Czy to dotyczy również papierosów tak zwanych elektronicznych? Tak, mówimy oczywiście o papierosach elektronicznych, w których faktycznie mamy do czynienia z potocznie rozumianym papierosem, nie o tych, gdzie są różne chemikalia dodawane. Więc jeśli chodzi o te papierosy elektroniczne, to tak naprawdę w stosunku do tradycyjnych papierosów różnica jest tylko w tym wsadzie, który spalamy, natomiast filtr pozostaje ten sam. Trują, kosztują i w dodatku zaśmiecają środowisko. To jest kolejny powód, żeby rzucić palenie. Mówimy o tym, że warto ograniczyć ilość plastiku w naszych domach i w naszym środowisku, ale przecież kiedy idziemy do przeciętnego sklepu, do dyskontu, bo przecież 3/4 Polaków kupuje żywność w dyskontach, no to wszystko jest zapakowane w plastik. Na przykład ogórki są w plastiku, pomidory są pakowane w takie tacki plastikowe, ale przecież mamy torebki z rybki w najróżniejszych częściach sklepu. Warto ten plastik ograniczać. Prawda, Moniko? Oczywiście bardzo trzeba ograniczać plastik, bo jak wiemy, te odpady nas zalewają. Wiele z tych tworzyw, o których wspomniałaś, tu dochodzą też pojemniki na jogurty czy śmietanę, tak, które też są wykonane z tworzyw sztucznych. I te tworzywa najbardziej popularne właśnie pojawiły się w naszych próbkach, co wspomniałam na początku.
Natomiast no nie tylko ta żywność zapakowana jest źródłem mikroplastiku, bo na przykład taki polipropylen jest bardzo powszechnie stosowanym tworzywem sztucznym, ma dobrą wytrzymałość, jest odporny na działanie wody i temperatury, więc ma zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu chemicznym, elektronicznym czy budowlanym. I ten polipropylen pojawił się u nas w wodach opadowych z parkingu, z autostrady czy z elewacji budynków i dachu. I to pokazuje, że właśnie ten polipropylen nie tylko jest związany z tą żywnością, ale gdzieś tam w tym środowisku takim naszym codziennym funkcjonuje. I jeśli chodzi właśnie, dlaczego akurat z dróg, czy autostrad, czy z parkingu ten polipropylen się pojawił, bo okazuje się, że na tyle jest to popularne tworzywo, że jest wykorzystywane do robienia mieszanek asfaltowych, jak również do produkcji geosyntetyków, które służą do łatania nawierzchni drogowych, czy różnych spękań na drogach. Kolejne postanowienie noworoczne zatem: im mniej plastiku w naszym życiu, tym lepiej. Kupujmy żywność nagą, taką na wagę, nieopakowaną w plastik. No i koniecznie zamiast foliówek i torebek z rywek bierzmy torby wielokrotnego użytku, również na owoce i na warzywa. No dobrze, ale Monika mówiła o tym, że naukowcy duńscy badali próbki z autostrad, z parkingów. Moniko, czy my możemy postanowić sobie, że dla naszej planety będziemy jeździć naszym samochodem bardziej ekologicznie? Co możemy zrobić? No, bardzo fajny wywołałaś temat. Bardzo dużo mówi się o tym, że ścieranie opon samochodowych stanowi dość poważne źródło zanieczyszczenia środowiska mikroplastikiem. My akurat w projekcie stosowaliśmy taką metodę badawczą, była to spektroskopia w podczerwieni, która, można powiedzieć, nie widzi czarnych tworzyw, więc w naszych próbkach nie mogliśmy wykryć obecności gumy czy kauczuku, czyli tych tworzyw, które stanowią zewnętrzną warstwę opony. Natomiast wracając do ekojazdy, to faktycznie jazda taka bardzo gwałtowna, częste hamowanie, przyspieszanie, w ogóle nadmierna prędkość powoduje znacznie większe ścieranie opon samochodowych. Więc powinniśmy o tym pamiętać, bo nie tylko spokojna jazda bez nadużywania hamulca jest dobra dla środowiska, ale jest po prostu bezpieczna. Trzecie postanowienie noworoczne: chcesz być eko-kierowcą? Jeździ wolniej, będzie bezpieczniej, mniej spalin wyprodukujesz i mniej mikroplastiku trafi z Twoich opon do środowiska. Wraz z grupą naukowców badaliście nie tylko właśnie te próbki pobrane z parkingów, z autostrad, z wód opadowych, ale co ciekawe również ze śniegu. I co mówią nam te właśnie badania? Próbki śniegu zostały pobrane przez naszego fińskiego partnera z 2 miejscowości. Proszę wybaczyć, ale nazwy zbyt trudne dla mnie do zapamiętania. Natomiast w tych miejscowościach gromadzony jest śnieg z odśnieżania. I w tych próbkach stwierdzono dużą zawartość już wspomnianego w naszej rozmowie polipropylenu. Najprawdopodobniej ten mikroplastik pochodzi z soli wykorzystywanej do posypywania chodników i dróg, żeby zabezpieczyć je przed oblodzeniem. Więc jeśli chodzi o postanowienia noworoczne, to myślę, że warto korzystać z innych materiałów. Chcąc posypać chodnik przed domem, można wykorzystać na przykład piasek albo ziemię z ogródków. Czyli czwarte postanowienie noworoczne: chcesz być eko, syp piaskiem albo popiołem, albo żwirkiem przed swoim domem czy przed swoją działką, po to, żeby nie używać tej soli drogowej, która również ma w sobie mikroplastik. Moniko, no dobrze, ale wiem też, że znaleźliście w czasie swoich badań również pozostałości
syntetycznych ubrań, ubrań takich kłaczkowatych, zwłaszcza powiedzmy polarowych, polary są robione z butelek PET. Tak, jeśli chodzi o wszystkie próbki badane w ramach projektu, to tam dominował mikroplastik w postaci cząsteczek, natomiast mikroplastik w postaci włókien, którego źródłem są właśnie tkaniny, był w mniejszości. Ta sytuacja troszeczkę się odwróciła, jeśli chodzi o próbki ścieków, bo tam zawartość włókien mikroplastiku była większa o nawet 30% w stosunku do innych próbek i tam z kolei dominował poliester, czyli właśnie tworzywo wykorzystywane do produkcji tkanin syntetycznych. Pojawił się też w dużym stężeniu poliuretan, który jest bardzo elastycznym tworzywem i jest wykorzystywany do produkcji tkanin spandeksowych, czyli do ubrań typu lycra. Niestety te wyniki potwierdzają już wcześniejsze obserwacje, że mikroplastik do ścieków dostaje się w wyniku prania odzieży syntetycznej i jest to jedno z największych źródeł mikroplastiku w środowisku. Natomiast przy tym temacie warto wspomnieć również o tej nadmiernej konsumpcji, jeśli chodzi o ubrania, bo musimy też zdawać sobie sprawę, że ten mikroplastik uwalnia się z tych ubrań nie tylko w wyniku prania, ale również wtedy, kiedy te ubrania nosimy. I to potwierdziły też badania w naszym projekcie, bo w wodach opadowych właśnie z parkingu czy z boiska tego poliestru było też bardzo dużo, czyli na przykład ktoś uprawiający sport, czy po prostu chodzący, tak, uwalnia ten mikroplastik, więc zmniejszenie zakupu ilości ubrań, zwracanie uwagi, żeby to nie były ubrania syntetyczne, tylko z włókien naturalnych, to jest na pewno bardzo ważne postanowienie noworoczne. No dobrze, ale ja, wiesz, no kupuję ubrania powiedzmy plastikowe albo mam je w domu, potem robię pranie. I co? Oczyszczalnia ścieków nie jest w stanie wyeliminować tego plastiku? W ramach projektu badaliśmy oprócz próbek również wydajność różnych technologii i tych istniejących i nowatorskich właśnie pod kątem eliminacji mikroplastiku. I co bardzo budujące, to jeśli chodzi o najwyższą wydajność w eliminacji mikroplastiku, zwłaszcza włókien poliestrowych, wykazały właśnie oczyszczalnie ścieków. Więc to jest pocieszające, ale jako ciekawostka muszę też wspomnieć, że bardzo dobrą wydajność miała taka stacja pilotażowa opierająca się na naturalnych procesach, które występują w roślinach. To jest tak zwana instalacja w oparciu o złoże hydrofitowe i ona została w Gdańsku wybudowana na wodach opadowych. I się okazało, że ta instalacja ma bardzo dobrą wydajność, jeśli chodzi o usuwanie wspomnianego już odstanu celulozy, który jest wykorzystywany do produkcji filtrów papierosowych. Chcesz być eko? Pamiętaj, postaw na ubrania nie syntetyczne, ale naturalne. I jeszcze jedno, Moniko, od lat namawiamy wspólnie, bo też brałaś udział w wielu projektach w moim programie Co nastruje, na przykład w wielu już odcinkach Ekobosackiej, za co bardzo dziękuję. Namawiamy do tego, żeby zrezygnować z chemicznych środków czystości i postawić na ocet, czy na cytrynę, czy na sodę oczyszczaną. Ale też, co wyszło w czasie Waszych badań, bardzo ważne jest również to, żeby gąbkę plastikową zamienić na przykład na taką oto, którą ja mam w domu, celulozową. Prawda, Moniko? Dokładnie tak, bo okazuje się, że gąbki do mycia naczyń czy do mycia ciała wykonane są z poliuretanu, o którym wspominaliśmy, że w ściekach się pojawia, więc nie tylko źródłem jest pranie, ale również te nasze codzienne czynności związane z utrzymaniem czystości. W ogóle warto też wiedzieć, że poliuretan też jest dosyć powszechnie stosowany, na przykład wykonuje się z niego podeszwy do butów, różnego rodzaju pianki na bazie żywicy poliuretanowej. I te produkty są wszechobecne w naszym życiu.
robi się z tego na przykład maty dla dzieci, więc warto też zwracać na to uwagę, bo w momencie korzystania z takich produktów może mikroplastik uwalniać się do powietrza. My co prawda w projekcie nie badaliśmy próbek powietrza, ale z innych badań wynika, że w powietrzu również mikroplastik występuje. Moi drodzy, coraz więcej wiemy o mikroplastiku, który trafia do naszego środowiska. To jest plastik, który jest używany w naszych domach, produkowany przez nasze samochody, przez to, że sypiemy na przykład sól pełną plastiku przed nasze domy. Dlatego warto postanowienia noworoczne zacząć od tego. Jeśli chcemy rzucić papierosy, dodatkowym argumentem jest to, że filtry papierosowe mają w sobie mnóstwo mikroplastiku, który zaśmieca środowisko. Po drugie, ograniczamy kupowanie żywności w plastiku. Kupujemy żywność nagą, na wagę, nieopakowaną i koniecznie bierzemy torby wielorazowego użytku do sklepu. Po trzecie, staramy się jeździć ślicznie i ekologicznie, czyli wolniej, nie hamujemy za mocno, dzięki temu produkujemy mniej spalin, mniej mikroplastiku, z opon trafia do środowiska, no i przede wszystkim jeździmy bezpieczniej. Po czwarte, zamiast soli takiej drogowej przed nasz dom wysypujemy piasek albo żwirek, albo inny naturalny materiał, na przykład popiół. Tego mikroplastiku w tych wszystkich naturalnych sypankach, że tak powiem, nie będzie. Po piąte, staramy się nie kupować ubrań plastikowych, bo one są również źródłem włosków takich, czy mikroplastiku, który trafia do środowiska. No i po szóste, stawiamy na naturalne środki czystości i naturalne gąbki wykonane na przykład z celulozy. Bardzo Ci, Moniko, dziękuję. Życzę powodzenia w następnych projektach, również tych międzynarodowych, i z ogromną przyjemnością zawsze dowiadujemy się nowych rzeczy na temat plastiku obecnego w środowisku właśnie dzięki Wam. Pozdrawiamy Gdańsk. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło zawsze z Tobą porozmawiać. Serdecznie również pozdrawiam. To był kanał Ekobosacka. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i koniecznie realne postanowienia noworoczne przygotujcie.